Cześć, witam wszystkich na kanale Kanadyjczycy. Dzisiaj mamy super gościa Kaję, która mieszka na Teneryfie. Cześć Kaja, jak się masz? Cześć Tomku, bardzo dobrze, ty? Jak Dobrze, się dobrze. masz? Bardzo dobrze, jeszcze piękna pogoda, u nas świeci słońce, będzie dzisiaj ciepło, więc i humor jest od razu lepszy. O, zdecydowanie. Chociaż powiem Ci, że teraz humor tutaj na Teneryfie byłby lepszy, gdyby trochę zeszło z temperatury i pojawił się deszcz. To możecie u was trochę zniżyć, ale żeby tu u nas podciągnęło, bo u nas już się robi tak, powiem ci, koło 25 to już jest chłodniej, już te wieczory są chłodne i w nocy już jest, nawet nie wiem do ilu spada, ale gdzieś do 15, więc już O, czuć tą jesień u nas. no, to akurat wzięłabym to tutaj również. Przyjęłabym to. To jaką macie temperaturę? No, w tym tygodniu nawet do 40 stopni dochodzi, ponieważ przyszedł front znowu gorący z Afryki. Co jakiś czas na Kanary dociera i jest wtedy dużo bardziej gorąco. Mimo że ja mieszkam i tak w takiej części wyspy, gdzie temperatura jest niższa niż na tak zwanym południu. Bo nie wiem, czy wszyscy wiecie, Kanary można podzielić na północ i południe. Od południa idzie bardziej od Afryki, od północy idzie bardziej od oceanu. Też są różne inne fronty wpływające ze względu chociażby na ocean. U nas wulkan, prawie 4000 metrów, więc północ jest zawsze chłodniejsza, ale nie w tym tygodniu. Można się wspiąć na ten wulkan? Tak. Można, pewnie. Byłaś tam, bo to jest 4000 metrów, to już jest 3, połowa. 3718 dokładnie chyba. Wow, Byłam. to Żeby musi, się wspiąć, trzeba wchodzić w nocy. to musi być piękny widok. Mm. Mhm. A Na... nocą tylko dlatego, że jest po prostu chłodniej, tak? Nie, dlatego że to jest park narodowy i w ciągu dnia jest limitowana ilość biletów, wejść z przewodnikiem i tak dalej, żeby po prostu nie zadeptać, żeby nie było zbyt wielu osób na wulkanie. A ci, co chcą wejść bez biletowanego wejścia, bez przewodnika, to mogą sobie zrobić wycieczkę, która mi się przynajmniej wydaje dużo bardziej interesująca, bo jest przeżyciem wchodzić w nocy tylko pod gwiazdami po zboczu wulkanicznym z lawy, żeby na wschód słońca wejść na sam szczyt, zobaczyć w ogóle piramidę z cienia z wulkanu i jakby mistrzostwo Wow, świata. to musi być piękny widok. Tak, zdecydowanie. Fajnie. A wiem, że mieszkasz na Teneryfie, a proszę powiedz, skąd z Polski pochodzisz? Z Wrocławia. Ja jestem z Wrocławia. Piękne miasto. Tak, to prawda. A znalazłem taki cytat, że starożytni nazwali Wyspy Kanaryjskie wyspami szczęśliwymi. Czy czujesz się tam spełniona i szczęśliwa? Tak. Ja jak najbardziej na Wyspach Kanaryjskich odnalazłam się dużo bardziej niż w Polsce. Mój etap w Polsce, poprzedni etap w Polsce się zakończył. Przyjechałam na Kanary, odnalazłam kolejny etap i jak najbardziej mnie spełnia. Ale czy zostanę tutaj? Przypuszczam, że nie. To jeszcze nie jest koniec drogi. O nie, zdecydowanie nie. A czy już masz jakieś plany, już masz jakieś miejsca, w które chcesz się przeprowadzić? Nie mam, ale wiem, że wyspy mnie ciągną. Fajnie. Bardzo czuję serce do wysp, do tego, jak one funkcjonują, jak wyglądają, jaka jest zupełnie na wyspach inny rodzaj zachowań, kultura. Seszele może? Słucham? Seszele może? Może, zobaczymy. Kiedyś zrobiłem jeden wywiad z osobą z Seszeli, więc jeśli chcesz posłuchać o Seszelach, to zapraszam. Z chęcią. Moja siostra była na Seszelach i opowiadała o tym z punktu widzenia turystki, ale dowiedzieć się o kimś, kto mieszka tam faktycznie i jak tam jest, chociaż tam jest mega gorąco i duża wilgotność. No u was też, 40 stopni to daj spokój. No, U nas chyba zobaczymy. nigdy nie dobija do 40, tak odczuwalna, może jest tak 37-8 czasem, ale do 40 nie wiem, czy tam kiedyś u nas dobiło. Nie życzę, szczerze mówiąc, bo to jest naprawdę już gorąco i
35 dla mnie to jest maks. Taki, Zgadza taki się. przyjemny. A jak długo mieszkasz na Teneryfie? W grudniu będą 3 lata. 3 lata. To już troszkę, już kawałek. Mhm. A czy mieszkałeś w innych państwach, czy tu bezpośrednio z Polski się przeprowadziłaś? Mieszkałam w innych państwach, tak, tylko nigdy przez tak długi okres czasu. A, Pomieszkiwałam, tak bym to określiła. Pomieszkiwałam. a można wiedzieć, gdzie? Pomieszkiwałam w Wielkiej Brytanii. To głównie przez okresy wakacyjne, ale jakby kilkumiesięczne wyjazdy były zawsze czymś nowym dla mieszkania w Polsce. Tak, Wielka Brytania. Fajnie. Mój brat mieszka w Wielkiej Brytanii i mojej żony siostra też. Też już od wielu, wielu lat. A czy mogę wiedzieć, w jakiej miejscowości mieszkasz na Teneryfie? Pewnie. Ja mieszkam w Puerto de la Cruz, to jest na północy wyspy. Malutka miejscowość, 35 tysięcy mieszkańców. Takie miejscowości są fajne. Pewnie nie ma dużo turystów, czy nie jest tak źle? Nie, no jest dużo, jest bardzo dużo teraz turystów. W ogóle na Teneryfie. Na Wyspach Kanaryjskich, na Teneryfie w szczególności. No, to jest bardzo, bardzo popularne miejsce, więc domyślam No, się, że w ostatnim roku się zrobiło mega popularną destynacją wakacyjną i wyspa nie jest przygotowana na taką ilość osób pod kątem infrastruktury, czegokolwiek. I zaczyna być to odczuwalne. wow. A, a dlaczego wybrałaś Teneryfę właśnie? Ja nie wybrałam. Teneryfa wybrała mnie. Jakkolwiek to Napisali do brzmi. ciebie z Teneryfy? Tak, ale nie, bez kitu, Przyjechać, tak było, tak było, tak było. To wyglądało w ten sposób, że ja po prostu podczas pandemii stwierdziłam, zmienił się całkowicie mój profil pracy podczas pandemii, ponieważ ja wcześniej byłam tancerką, dalej jestem tancerką, ale pracowałam jako tancerka, występowałam, uczyłam tańca itd., itd. Wiadomo, pandemia zamknęła wszystkie szkoły tańca, wycofała koncerty, więc przeszłam całkowicie na to, czym się zajmuję dzisiaj, czyli nauczanie języka hiszpańskiego, bo jestem z wykształcenia filologiem hiszpańskim, online. I to pozwoliło mi pracować nie tylko z domu, fizycznie wrocławskiego, więc podczas pandemii wyjechałam na jakiś czas na Hel i tam mieszkałam w Surfhausie i pracowałam. I na okres zimowy chciałam wyjechać z Polski, bo wiedziałam, że po prostu nie będzie on dla mnie korzystny pod kątem mentalnym, tak bym to określiła. Planowałam Fuerteventurę z moją przyjaciółką i jej mężem. Oni niestety nie dostali możliwości z pracy, więc stwierdziłam, że to w takim razie sama pojadę, jak już mam obcykane mieszkanie w Surfhausie, pracowanie zdalne i tak dalej. I dokładnie w tym samym momencie, kiedy ja zdecydowałam, że okej, jadę sama na tą Fuerteventurę, gdzie już wcześniej po prostu byłam z nimi, napisała do mnie koleżanka, która się już wcześniej przeprowadziła na Teneryfę, właśnie do Puerto. Ej, Kajka, już jesteśmy ogarnięci na miejscu, wpadaj, odwiedź nas, co ty na to? Więc Teneryfa wybrała mnie. Czyli przez znajomych po prostu. Ale czy jak od razu pierwszy raz pojechałaś, to już zostałaś, czy tylko na początek? To już od razu, tak? I przeciągnęło się do 3 lat. A czy byłaś w tym czasie w Polsce? Tak. Ja regularnie latam do Polski, bo część moich zawodowych działań jest związana z Polską. Więc ja regularnie latam do Polski. Na pewno 2 razy w roku, a często nawet częściej. A czy bilety są drogie z Polski na Teneryfę? Już tak. Tak, już Ile teraz są trzeba? bardzo drogie. Ile teraz trzeba średnio zapłacić za przelot? Bez bagażu 800 zł do 1200. I to jest w jedną stronę, tak? Mhm. A jak ja się wyprowadzałam na Teneryfę, to bilet kosztował 300 zł bez bagażu. To nie jest. Wtedy było dużo lepiej. Teraz to wiadomo. Kilka razy Znaczy, więcej. no,
no raz, że no wiadomo, inflacja i tak dalej, ale te ceny się zdecydowanie podniosły przez te 3 lata. No jeśli teraz mówisz, że Teneryfa jest bardzo popularna, to oczywiście co za tym idzie, powinno być w drugą stronę, prawda? Bo mają większy ruch, to powinny być tańsze te bilety, a tu idzie w drugą stronę i jest coraz drożej. No może to jest akurat skuteczne pod tym kątem, że nie wszyscy jednak polecą na Teneryfę, jeżeli cena biletu nie będzie odpowiadała, co ratuje w jakiś sposób wyspę, chociaż ilość turystów największa jest z Wielkiej Brytanii i z Wielkiej Brytanii, kropka. Tanie linie się bardzo pootwierały z Wielkiej Brytanii i oni głównie przyjeżdżają tutaj. No oni mają blisko i od razu mają pewną pogodę. Tak, dokładnie. A jeszcze porozmawiajmy o tym, czym się zajmujesz, bo wspomniałaś właśnie, że uczysz hiszpańskiego online. Teraz też jest sprawa, bo teraz właśnie nawet przez tą pandemię dużo osób się przebranżowiło, pracuje z domu, tak jak ty, i wtedy właśnie jest możliwość, aby gdziekolwiek wyjechać, tak jak ty teraz. Pewnie inaczej by się twoje losy potoczyły, gdyby nie pandemia, prawda? Pewnie nie wiem, czy byś mieszkała na Teneryfie i pracowała zdalnie z domu. Nigdy nie wiadomo. Nie mam pojęcia. Ale posłuchaj, i ja może zacytuję, znalazłem na Instagramie i może to przeczytam, bo jest jeszcze jedna rzecz, którą się zajmujesz i też wspomniałaś, bo to jest związane z tańcem. To może przeczytam. Ciało, emocje, ruch, energia. Witaj w moim soul-świecie pełnym ciała, ruchu, emocji, pasji, kolorów i przyjemności, odnajdywanej w zdejmowaniu z siebie warstw energii. Jak to się zdejmuje tę warstwę energii z siebie? To chyba ty. Dobra, znalazłeś to na milkshake'u. Na milkshake'u, tak? Tak, na milkshake'u, tak, gdzie można znaleźć to, co oferuje. Część z tego, co oferuje. Dobra, to teraz muszę to powiedzieć tak, żeby nie rozgadać się na 4 godziny, tylko Mamy koło zrobić tak 45 minut do godziny. spoko. Pozdrawiam wszystkich. Zdejmowanie warstw energii albo co się pod tym kryje. No, my wszyscy jesteśmy zbudowani z energii i nasze ciało jest zbudowane z energii, czy pod kątem biologicznym, to co biologia nam opowiada, czy wszystkie reakcje chemiczne, czy fizyczne zależności między raz, że atomami w naszym ciele, a dwa, że między nami i rzeczywistością, która jest również z tego zbudowana. To wszystko jest energia. I to, co przejawia się jako energia w nas, to są emocje w naszym ciele, które oddziałują na wszystko, co się w naszym ciele dzieje, przez wszystkie narządy, to jak wyglądamy, to jak reagujemy z otoczeniem itd., itd. I ja się zajmuję albo prowadzę poprzez właśnie dojrzewanie tego, co może w danym momencie być dla danej osoby albo dla danej grupy osób najistotniejsze, żeby zauważyć, która warstwa energii jest w tym momencie najistotniejsza, czy emocjonalna, czy może to, co potrzebuje uzyskać osadzenie w ciele, czy ugruntowanie fizyczne, czy zająć się w rzeczywistości, żeby jakoś zoptymalizować energię i ją ukierunkować, w którym kierunku właśnie ją poprowadzić. Albo jak to zrobić, jak na przykład wrócić bardziej do ciała, żeby poczuć bardziej ciało i stać się bliższym samemu sobie i jednocześnie w tym momencie otoczeniu i naturze. I robię to głównie nie poprzez takie, wiesz, siadamy, to proszę się położyć na kozetce i opowiedzieć mi o swoich problemach, tylko to się dzieje w totalnie naturalny, taki organiczny sposób, bo ja zapraszam ludzi do tego świata poprzez zabawę, poprzez taniec, poprzez muzykę, poprzez luźne rozmowy o świecie, o tym, co nas cieszy, co lubimy robić, albo oglądaniu zachodu słońca, czy wschodu słońca, czy próbowaniu nowości, jeżeli chodzi o, nie wiem, zajawki, sporty, pasje, albo takie małe rzeczy codzienne, które przestaliśmy zauważać, bo stały się po prostu standardowe, a w naszej gonitwie
po jakiś tam rezultat w życiu, po prostu zaczęliśmy je pomijać, a one finalnie stanowią naszą esencję, taką kwintesencję tej codzienności, o której na przykład często wiele osób przypomina sobie w momencie, kiedy dzieje się jakaś tragedia. Czyli na przykład podczas pandemii chociażby wiele osób przypomniało sobie, jak istotne jest to, że zjadamy z kimś śniadanie albo pijemy z nim kawę i sobie z nim rozmawiamy podczas tego śniadania wspólnie. I jak na przykład tej osoby nie było w tym domu już, to była tęsknota właśnie za tymi momentami, a nie za jakimiś zewnętrznymi, wielkimi celami, które gdzieś sobie priorytetyzowaliśmy przez jakiś czas. Więc to jest coś, przez co ja prowadzę w lekki sposób, tak bym to określiła, bo tak jak powiedziałam, nie jest to żadnego rodzaju terapia, opowiadanie. Też może być, jeżeli ktoś chce już wejść w ten punkt i mnie zaprosić do tego, żebym posłuchała i ewentualnie powiedziała, jak ja to widzę. Jest taka oczywiście opcja, ale tak, to zdejmowanie tych warstw energii jest poprzez ciało, poprzez ruch, poprzez taką codzienną zabawę. Czy te sesje odbywają się online? Jak to prowadzi? Czy ktoś może przyjechać do Ciebie na Teneryfę? Jak to wygląda? Online, to się dzieje online, w sensie inaczej, może tak, są dwie opcje, online albo na żywo, jak najbardziej. Online to jest, jeżeli ktoś już świadomie chce wejść na towarzyszenie mu 1 na 1 właśnie w takim działaniu, jakby poznawaniu siebie od tej strony, jak ja tą osobę widzę, bo to bardziej na tym polega. Ja po prostu opowiadam, co ja widzę i jak ja daną osobę postrzegam pod kątem jakby naszej wielobarwności po prostu ludzkiej. A druga rzecz to są wydarzenia, które ja organizuję w przeciągu roku na żywo. Jest to mój obóz taneczny Salsa and Surf, którego jedna edycja jest na Teneryfie, druga edycja jest w Polsce na Półwyspie Helskim w Kuźnicy. Oraz wyjazdy na van life dla kobiet, dziewczyn, So Girls in a Van po Andaluzji w Hiszpanii, gdzie jesteśmy w kilku vanach, same dziewczyny i po prostu przez tydzień, wiesz, zabawa. Nie impreza, bo to impreza nam się często kojarzy z taką lekką odcinką, a ja właśnie nie chcę tego, żeby to się tak kojarzyło. Ja lubię mówić o tym, że to jest fiesta, bo mi się na przykład słowo fiesta właśnie kojarzy bardziej z taką zabawą, taką wiesz, przyjemność życia, surfing, morze, ocean, woda, słońce, bikini, czyli w zasadzie coś, co jest moją codziennością teraz, a dla wielu osób, które przyjeżdżają, to jest w tym momencie takie wow, to ja się naprawdę świetnie bawię i o kurde, ale rzeczy odkrywam o sobie, o których właśnie zapomniałam, albo nie wiedziałam nawet, bo nie wiem, jeszcze żyłam w jakimś innym mindsetie chociażby. W innym świecie. No to jest super sprawa. Każdy pewnie może się otworzyć i przejrzeć na oczy, że tak powiem, prawda? Daję taką przestrzeń. Daję taką przestrzeń, zapraszając do swojego świata, bo to jest coś, co się wydarzyło u mnie. To dlatego ja po prostu jakby naturalnie się tym dzielę, bo to jest moja rewolucja, potem ewolucja i transformacja mnie całkowicie, którą zresztą bardzo dobrze widać w internecie, bo ja w sieci działam od wielu lat, ponad 10 i cały mój proces przemiany tej transformacji psychologicznej, fizycznej i tak dalej widać bardzo dobrze na kanale na YouTubie moim oraz na Instagramie już nie, bo moje poprzednie konto zostało zbanowane, więc mam nowe. Już tam nie widać aż tak bardzo. Ale na Facebooku, na YouTubie widać bardzo mocno moją transformację. Ja po prostu jestem swoją chodzącą wizytówką. A jaki jest adres albo nazwa Twojego kanału na YouTube? Mam dwa. Jeden to jest Sołkajka, Sołkajka przez Y, a drugi to jest The Boskie, Boskie pisane przez 3 O. I to jest drugi kanał z moją przyjaciółką prowadzony, gdzie właśnie rozmawiamy i te rozmowy nas transformowały I przez tam wiele lat. też prowadzisz Boskie Podcast, tak?
Teraz, tak. W tym roku zrobiliśmy po prawie 2 latach ciszy reaktywację w formie podcastu. Super. To te wszystkie linki wrzucimy oczywiście w opisie. A Pewnie. czy masz gdzieś jedno miejsce, gdzie można znaleźć te wszystkie Twoje programy i Twoją ofertę? Gdzie się najlepiej kierować? Na Instagram. Na To Instagram. jest chyba, tak, to jest chyba taki punkt, w którym zbieram to gdzieś wszystko w jedną całość, mimo że głównie piszę o energii, i o ciele i o ruchu na Instagramie, czy głównie to pokazuję, ale w Insta Stories albo potem w Milkshake'u można znaleźć gdzieś odnośniki. Super. Podamy te wszystkie linki, tak będzie najłatwiej w opisie tego wideo. Pewnie. A wracając do Teneryfy, czy jest coś, co Cię zaskoczyło po przeprowadzce na Teneryfę? Tak, no pewnie. Jak najbardziej. Mi się Teneryfa w ogóle przez całe życie, może powiem tak, Teneryfa nigdy po prostu nie interesowała mnie jako destynacja podróżnicza. Nigdy. Jak mam pomyśleć o moim wcześniejszym jakby życiu w Polsce i tak dalej. Bo mi się zawsze Teneryfa kojarzyła z miejscem, gdzie są po prostu hotele, kurorty wakacyjne, all inclusive. Jedziemy tam, tydzień wakacji, wracamy, koniec. Jakby w ogóle nawet nie interesowałam się, czym są Kanary, jak wyglądają Kanary, o co z nimi chodzi i tak dalej. I ono oprócz tego, że byłam raz na Fuercie wcześniej z przyjaciółmi, to reszta wysp jakby w żaden sposób nie kojarzyła mi się z czymś, co chciałabym poznać. W sensie może nie kojarzyła, tylko nie była w ogóle na myśli u mnie. I jak przyjechałam na Teneryfę i no przede wszystkim przyjechałam na północ tutaj, zobaczyłam coś, czego się nie spodziewałam w żaden sposób, czyli niesamowitą naturę, dzikość jakby wyspiarską, wyspy z lawy, z wulkanem, który jakby majestatycznie po prostu panuje nad tym wszystkim i patrzy na to. Ludzi, którzy są jakby zwykłymi rybakami albo rolnikami tutaj na miejscu i nie są otwarci aż tak bardzo, ale jeżeli się zaczyna z nimi rozmawiać, do nich się wychodzi raz, że z językiem, bo oni też nie mówią w innym języku, ale się do nich wychodzi z językiem i z taką właśnie swoją otwartością, ciekawością i szacunkiem przede wszystkim do tego, jacy oni są i jakie jest to miejsce, to, no to zaczyna nabierać niesamowitych kształtów, kolorów. No i no, Teneryfa zaskoczyła mnie swoim pięknem, swoją różnorodnością. Są tutaj 4 pory roku, jest tutaj fantastyczna natura, natomiast teraz będzie musiała się odbudować bardzo mocno, bo cały czas trwa już od ponad tygodnia ogromny pożar na Teneryfie, który pali zieloną część lasów. Tak. No i jest to wielka tragedia dla wyspy i to też powoduje, że miejscowi, lokalsi obawiają się, jak to będzie w przyszłości, tak bym to określiła, bo bardzo im na tym, lokalnej ludności tutaj właśnie stąd, gdzie ja mieszkam, żeby utrzymać wyspę w jej naturalnej formie. W sensie nie rozbudowywać dewelopersko pod kątem turystycznym, Tak. tylko żeby zachować to piękno Teneryfy takie, jaka ona jest, w tej takiej swojej dzikiej, niesamowitej, naprawdę często czasami o Islandii się mówi, że jak się przez Islandię jedzie, to Islandia wygląda jak inna planeta, co zakręt. To samo Teneryfa. Tak samo Teneryfa. Super. No u nas też był problem z tymi pożarami, raczej Tak. dalej jest tutaj na zachodzie. Teraz są też ogromne pożary. Tu u nas na wschodzie też były. Już o tym wspominałem. U nas tu było czuć ten smog, tą spaleniznę. Nawet tu w Ottawie był dym. Znowu niektórzy też ubierali maski już nie ze względu na pandemię, tylko Tak. po prostu, że ten smog był dość intensywny. Nawet
Pewnego ranka wyszedłem na zewnątrz i normalnie było pomarańczowo od tego, wiesz, tego wszystkiego. Więc No, no tutaj też jest to duży problem. Na pewno na Teneryfie jest trochę inaczej, bo to jest wyspa, jest mniej tej zieleni i to jest jeszcze większy problem. no, przez to, że to jest wyspa i jakby zasoby są limitowane mimo wszystko Tak, na wyspie, to zawsze to inaczej wygląda. zgadza się. A czy dużo Polaków mieszka na Teneryfie? Czy masz tam już jakichś znajomych Polaków? Tak, tak, tak. Polaków mieszka tutaj bardzo dużo. Znajomych Polaków oczywiście mam. Em, Jest tutaj niemała Polonia na Teneryfie. Nie znam wszystkich, bo jest po prostu ich bardzo, bardzo, bardzo wielu. Ale też szczerze mówiąc, nie trzymam się z Polakami, bo jedna z rzeczy, która mnie bardzo lubię poznawać inne osoby, inne kultury, więc trzymając się z Polakami, trzymałabym się troszkę w zamkniętym gronie, bo zauważyłam, że Polacy czują się też bezpiecznie, będąc po prostu jakby pośród Polaków. A ja jestem ciekawa tego, jacy są Kanaryjczycy, jacy są inni ludzie, których też tutaj poznaję, bo są oczywiście inne nacje. I to są fantastyczne spotkania. Plus Polacy przede wszystkim mieszkają, duża, jakby inaczej, większa część Polaków mieszka na południu, czyli tam, gdzie jest po prostu cieplej, troszkę, jeżeli na przykład przyjeżdżają z dziećmi, to tam jest korzystniejsza infrastruktura dla dzieci i tak dalej. A czy Teneryfa jest droga? Ile tam kosztuje na przykład, ile trzeba zapłacić za wynajem mieszkania na przykład? Zależy. Zależy, która część, czy południe, czy północ. Nie mam pojęcia, jak wyglądają teraz stawki, jak to się obecnie plasuje. Wiem, że to bardzo intensywnie szło w górę przez ostatnie 2 lata, bo nieruchomości na Teneryfie poszybowały U nas, bardzo, bardzo mocno. u nas też przez ostatnie 5 lat nieruchomości w Ottawie, bo ja mieszkam w Ottawie, poszły Mhm. dwa razy do góry i to samo jest z wynajmem, gdzie wcześniej płaciło się, no może załóżmy około $1000, teraz trzeba zapłacić za szeregowiec nawet do 2000. 1200 się płaciło wcześniej, teraz to już nawet do 2000 za Mhm. townhouse, za szeregowiec, więc Mhm. tutaj też te ceny poszybowały. Jest bardzo drogo, jeśli chodzi o nieruchomości. Tak, no tutaj też, bo takie mieszkanie, kawalerki może nie, ale mieszkania dwupokojowe to jest na północy, więc na południu będzie na pewno drożej. Na północy to jest 850 euro bez mediów, O, dwupokojowe mieszkanie. To jest bardzo dużo. teraz euro jest chyba razy 4, 4, 4,5. 4,5. No, i to jest tylko za mieszkanie, Tak, 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 tak. to jest bardzo drogo. Tak, w porównaniu do cen, jakie były tutaj wcześniej, no to jest naprawdę ogromny przeskok i dla ceny poszły generalnie w górę, ale odczuwa się, że na Kanarach również ceny poszły bardzo mocno w górę, bo jak ja przyjechałam tutaj, koszty życia były dużo, dużo niższe, obecnie są wyższe, chociaż jak ja przyjeżdżam do Polski, to w Polsce jest drożej. Jest drożej. Koszty życia, tak? No, nie umiem powiedzieć o wszelkich kosztach życia, bo jak ja przyjeżdżam do Polski, to przyjeżdżam do domu moich rodziców, więc pewne koszty jakby całkowicie odchodzą. Natomiast jeżeli mam porównywać na przykład ceny w restauracjach, czy ceny zewnętrznie, jak się wychodzi do w jakieś publiczne miejsca, to są albo takie same, albo nawet wyższe w Polsce. Nieźle. Polska Tak. jest, ja wiem, jest coraz drożej i ja myślę, że nawet są ceny porównywalne tutaj do Kanady teraz. Oczywiście nie nieruchomości, bo tu nieruchomości są bardzo drogie, ale inne ceny, nawet paliwo jest tutaj troszkę, jest tańsze niż w Polsce. Tak, tutaj też paliwo jest tańsze, ale to też dlatego, że tutaj są osobne rafinerie, plus na Kanarach jest zupełnie inny podatek nałożony.
więc to również powoduje, że koszty są troszkę niższe. Mm, tak, A, ale nie jest to znaczna różnica. To nie jest znaczna różnica. To jest jakby porównywalne w tym momencie. a porozmawiajmy o jedzeniu może. Ha. Czym się charakteryzuje kuchnia na Teneryfie i czy masz tam już jakąś ulubioną potrawę? No pewnie. E, Kuchnia na Teneryfie, bo jakby wiele osób może kojarzyć kuchnię hiszpańską, na przykład jeżeli jeździli do Hiszpanii na Półwysep. Kuchnia na Teneryfie jest trochę inna jednak, jeżeli chodzi o taką kuchnię per se. Wiadomo, mają tutaj hiszpańskie potrawy, bo jak przyjeżdżają osoby, które przyjeżdżają jakby do kraju, który jest pod jakby berłem Hiszpanii, tak by to opisała, pod flagą Hiszpanii, ale mimo wszystko Kanaryjczycy najpierw powiedzą, że są Kanaryjczykami, a dopiero gdzieś tam później może stwierdzą, że okej, Hiszpanie też są, że Hiszpanami też są. Kuchnia też tutaj jest inna, ponieważ jest przede wszystkim oparta, i też zależy gdzie, bo bliżej wody, a jest oczywiście oparta na owocach morza, rybach przede wszystkim, zawsze świeżych, zawsze łowionych przez lokalnych rybaków, bo jest tutaj rybołówstwo, jest jednym z zajęć, głównych zajęć właśnie miejscowych. A wyżej w górach jest to na przykład mięso kozina albo mięso z królika. Słynne kanaryjskie gofio. Gofio to jest zboże, które tutaj rośnie. To jest mieszanka kukurydzy z pszenicą, która jest taka bardzo specyficzna w smaku, ale jest ich takim, tak jak, nie wiem, w Polsce się mówi pij mleko, będziesz wielki czy cokolwiek, nie? Z polskich łaciatych krówek, to tutaj jedz gofio, będziesz miał siłę. To jakby dokładnie, jakby to jest to przełożenie, bo gofio jest takim elementem bardzo, bardzo charakterystycznym dla Kanarów. Więc ja uwielbiam wszelkie owoce morza, ryby i to, jak oni je przyrządzają, ponieważ one są przyrządzane w zupełnie inny sposób niż na przykład na Półwyspie, jak się pojedzie, bo na Półwyspie bardzo często można bardzo tłusto przyrządzone ryby spotkać albo w panierkach, albo smażone w zupełnie inny sposób niż tutaj na miejscu. I tuńczyk to jest też jeden z elementów. No i oczywiście nie wiem, czy mnie słyszysz? Tak, cały czas cię słyszę. O, słyszysz? Dobra, bo przez chwilkę miałam wrażenie, że przerwało, ale to jest właśnie internetowe połączenie. Ryby i słynne hiszpańskie, w sensie nie hiszpańskie, kanaryjskie, tak zwane papas arrugadas. To są ziemniaczki. To dosłownie pomarszczone ziemniaczki. To jest kanaryjska odmiana ziemniaków, które rosną w ziemi z lawy. One są malutkie, nazywają się pomarszczone, bo ich skórka się marszczy, jak się je zagotuje i one są dosyć słodkie i się je z sosami, które są robione na bazie ziół, które rosną na Kanarach. No, brzmi smakowicie. A wspomniałaś o lawie i tym. Słyszałem, że na Teneryfie te plaże są, ten piasek jest trochę ciemniejszy. Czarny. Czarny, całkowicie czarny. Tak. Musi to fajnie wyglądać. Tak, zdecydowanie. Zresztą w tych zdjęciach, które z boku lecą, jest parę zdjęć na czarnym piasku właśnie. Nigdy nie byłem na plaży z czarnym piaskiem chyba, więc to musi być fajna sprawa. No, tak. W sumie powiem Ci, że widzisz, to jest właśnie coś, do czego ja się już w jakiś sposób przyzwyczaiłam tutaj, bo na przykład na północy, gdzie ja mieszkam, to są głównie czarne plaże. Inaczej, nie ma innych plaż. Tak bym to określiła. Na południu jest parę plaż, które są lekko jaśniejsze, ale to dlatego, że właśnie na południe nawiewa piasek z Sahary i bardzo często przychodzi tak zwana kalima. To jest też jeden z elementów tutaj jakby
codzienności, tak bym to określiła, że o, dobra, znowu jest kalima, czyli znowu przyszedł wiatr z Afryki, który niesie pył piaskowy, który powoduje właśnie takie żółtawe powietrze albo białawe powietrze, zanieczyszczenie na jakiś czas i ten piasek się osadza na przestrzeni, no i też dlatego na południu dużo więcej plaż jest takich już bardziej pomarańczowawych, żółtawych. Raz, że tam jest inna skała i tam inaczej wygląda trochę przestrzeń i krajobraz. No a dwa jest właśnie biały piasek przynoszony z Afryki, który powoduje jeszcze dodatkowe zmiany kolorystyczne. No i turystycznie też na Teneryfie została zrobiona sztucznie jedna biała plaża. Został w ogóle przywieziony tonami piasek z Sahary i to została wyłożona jedna biała plaża w stolicy, bo cała reszta jest czarna. Tak, właśnie ostatnio czytałem trochę o Teneryfie przed wywiadem z tobą. Właśnie czytałem o tym, że tam przywieziono ten piasek, czyli tam jest praktycznie wszystko. Jeśli ktoś szuka takiej plaży, gdzie jest biały piasek, piękna, błękitna woda, to też to na Teneryfie znajdzie. Tak, dokładnie. Jest. Jest piękne pocztówkowe miejsce. Można się tam zawsze wykąpać w tym miejscu, bo jest odsłonięte takim dużym, zabudowanym falochronem, żeby nie było bezpośredniego wjazdu oceanu do środka. Także jest. To musi pięknie wyglądać. Tak, jest to piękne miejsce, oczywiście. A czy możesz nam przytoczyć jakąś zabawną historię, która ci się wydarzyła na Teneryfie? E, Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie, bo jak mam sobie przypominać anegdoty związane z jakimś miejscem, to ciężko w ogóle mi to idzie kiedykolwiek, ale na pewno jednym z takich standardowych rzeczy, która mi się dzieje non-stop na co dzień, to jest element związany z moim imieniem, ponieważ moje imię, Kaja, jeżeli jest poprawnie raz przeczytane, bo jeżeli na przykład ktoś się podpisuje przez Y, no to oznacza coś takiego jak shut up po angielsku. Dlatego jak ktoś się mnie pyta o moje imię, to ja muszę robić pełną, okrągłą formułkę mówiącą, że moje imię to jest Kaja, bardzo mi miło Cię poznać. Bo jeżeli ja powiem tylko na pytanie Hola, ¿cómo te llamas? Czy cześć, jak się nazywasz? Odpowiem tylko Kaja, to będzie oznaczało cześć, jak masz na imię? Zamknij się. I już parę razy mi się to wydarzyło wcześniej, podczas jeszcze mojego mieszkania w Polsce, gdzie pracowałam z Kubańczykami, gdzie właśnie odpowiadałam Kaja, mówiąc moje imię. A ta osoba mówiła, dobra, spoko, jakby sorry, ja po prostu chciałem się dowiedzieć, jak masz na imię, jakby luz. I ja dopiero po jakimś czasie się zorientowałam, co moje imię znaczy i co ja mówiłam de facto do tych osób. Tak. Na Kanarach też mi się to parę razy zdarzyło. Ale takie śmieszne, nie jestem w stanie sobie przypomnieć anegdot na śmieszne sytuacje. Nie wiem, nie umiem. Jedna, Oprócz takich codziennych po prostu językowych rzeczy. to może powiemy o tym, że umówiliśmy się godzinę temu na rozmowę, ale nie byliśmy w stanie nagrywać, ponieważ twojemu sąsiadowi palma odbiła. A no dobra. Widzisz, moje życie jest złożone z takich sytuacji, więc ja już nawet nie wiem, że jestem chodzącą anegdotą. No tak. Umówiliśmy się wcześniej na rozmowę, ale ze względu na to, że mój sąsiad dzisiaj zdecydował ścinać palmę, to nie byliśmy w stanie odbyć tej rozmowy. To teraz dopowiem dla wszystkich osób, które nie wiedzą, jak wygląda ścinanie palmy, bo skąd mają wiedzieć na przykład, jeżeli ich sąsiad nie ścina palmy na co dzień. Ten sąsiad chyba widzi, że jak ty siadasz do komputera, to on przychodzi i zaczyna ścinać tą palmę, pracować nad palmą. Ale słuchaj, to jest cała logistyka, bo on musi tak wziąć największą drabinę, ustawić ją w wąwozie, bo ja mieszkam przy wąwozie. I z tego wąwozu musi się wspiąć na tą drabinę w całym swoim rynsztunku z piłą mechaniczną i zacząć tą palmę kruszyć, bo palmy się nie ścina tak jak drzewo, że bum, leci. Nie, palmy trzeba skruszyć, bo palma jest niesamowita, jest jakby takim zbitkiem tych wszystkich nie wiem, włókien i tak dalej, że to po prostu się kruszy.
cały ten pył leci tu na wszystkie nasze balkony i tak dalej, więc ja mam tam trochę do posprzątania, oprócz tego, że em, było głośno, to teraz jeszcze wszyscy sprzątają. To musi się wspiąć na górę i od góry on ją Tak, tak, obcina, kruszy od góry? To nie może u dołu tak. po prostu jej podciąć, podcinać, żeby... Nie może tak zrobić, bo byłoby to niebezpieczeństwo dla budynków, które są tutaj A, z bo to zewnątrz, bo nie wiadomo, w którą stronę palma się przesunie, więc odbije. Nie on musi... wiadomo, w którą stronę palma się odbije. No, tak to wygląda, dokładnie. Nieźle. Także palmy się skrusza. Czyli ją powolutku od góry ją po prostu obcina, aby nie było niebezpieczeństwa. No, tak. Super. A na koniec proszę powiedz nam, jakie masz plany na przyszłość? Mm. Nie mam planów na daleką przyszłość, obym tak odpowiedziała, ponieważ moje życie bardzo wyraźnie mi pokazuje, że takich planów po prostu nie jestem w stanie robić. Mm, Mam plany na pewno na najbliższą przyszłość i jest to chociażby Salsa and Surf na Półwyspie Helskim, teraz bardzo niedługo, bo we wrześniu w Polsce, więc już w zasadzie za 2 tygodnie lecę do Polski. Potem mam plany zrobić kolejną edycję na Teneryfie ponownie. Z takich moich bardziej planów, oprócz tego, że tutaj bardzo się cieszę na te wszystkie wydarzenia, które organizuję, bo to jest spotkanie na żywo z ludźmi z Polski, z którymi się też dawno nie widziałam, z osobami z mojego środowiska tanecznego, za którymi tęsknię na co dzień, bo tutaj nie ma takiego środowiska, w sensie jest środowisko taneczne, ale nie jest to moje środowisko z Polski. Tak. To moimi takimi na co dzień planami jest nauczyć się skręcać w lewo na surfingu. I ogarnąć trochę bardziej moje skille pływania na otwartym oceanie, na troszkę większych falach i większej mocy wody. Widzisz, to są tutaj rzeczy, które mnie zajmują. Plus nowe kursy hiszpańskiego, które zawsze na jesień, zimę oferuję, więc to też jest bardzo przyjemny dla mnie punkt, ponieważ poznaję nowe osoby na żywo, a nie tylko ja do nich mówię na YouTubie albo na Instagramie. I właśnie otwarcie takich kanałów komunikacji troszkę bardziej bezpośrednich, typu nawet jeżeli tak jak my rozmawiamy sobie przez online, to żebym ja miała możliwość porozmawiania z dużo większą ilością osób po polsku, po hiszpańsku i po angielsku. I to są takie moje plany na przyszłość otworzenia takich kanałów najróżniejszego rodzaju, bo bardzo lubię spotkania z ludźmi, bo dużo z nich wynoszę i chcę stworzyć to, pomimo tego, że nawet jestem kilka tysięcy kilometrów dalej, bo dzięki internetowi, dzięki najróżniejszym opcjom mamy do tego taką możliwość. Zgadza się. Tak jak my teraz spotkaliśmy się, jestem w Kanadzie, ty jesteś wiele tysięcy kilometrów ode mnie i możemy fajnie... Kanada, Teneryfy. Tak jest. Więc dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę i życzę Ci oczywiście, aby te wszystkie plany na przyszłość się spełniły i ten skręt w lewo, żeby Ci... O. I uważaj tam na rekiny, jak będziesz na otwartym morzu. Tam chyba na Teneryfie macie rekiny, tak? Mamy, ale to nie są groźne rekiny. Czyli można z nimi pływać. Tak, bo to są na przykład te rekiny, które tak przy dnie pływają i one są niegroźne dla człowieka, bo jedzą plankton. I są Albo- pewnie mniejsze. Tak. To nie są te rekiny, co odgryzają kończyny. No to Tutaj nie ma tych rekinów. A spotkałaś tam te rekiny na żywo? Nie spotkałam tych rekinów na żywo, bo nie nurkowałam. O, to jest coś, czego nie robiłam jeszcze na Teneryfie, czyli nie szłam na nurkowanie takie, wiesz, z całym sprzętem i tak dalej. Ale to na południu.
tym się zajmują, bo tam też jest rafa koralowa większa i tam też są żółwie i osoby, które lubią nurkować, to tam właśnie mają teren do tego, żeby oglądać, co się dzieje pod wodą. Super. Więc bardzo Ci jeszcze raz dziękuję za tą rozmowę. Było bardzo fajnie z Tobą porozmawiać i posłuchać tych ciekawych rzeczy o Teneryfie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję również za wysłuchanie i rozmowę całą. Super, dziękuję Ci bardzo. Do Dziękuję. zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję za oglądanie. Był to kolejny odcinek Emigrantów. Proszę o subskrybowanie, jeśli podobał Wam się nasz kanał i do następnego razu. Pa, pa.